Witam serdecznie. W dzisiejszym vlogu idziemy pod wodę. Zobaczymy, jak wygląda rafa koralowa w tym roku, jak wygląda stan zarybienia w tym roku, no i co się generalnie dzieje pod wodą. Na samym wstępie mogę Wam powiedzieć, że wczoraj popływałem chwilę, wypuściłem się w dzień, były dużo większe fale, był przypływ. Nie widać już chyba tego na kamerze, ale wstawię zdjęcie. Zanurkowałem i podczas wypływania nie widziałem tego, bo tego nie widać. Trafiłem w meduzę, jellyfish. No i nagle uczucie, jakby pełno igieł wbite w moje ciało. Widać takie pręgi dookoła ręki tutaj. Ta ręka tak samo, trochę na klatce. Ale nie było to nic groźnego. Wystarczy wyjść z wody, nie pukać się od razu słodką wodą, no i przetrzeć wszystkie miejsca poparzenia octem, winegarem. I po chwili to nieprzyjemne uczucie po prostu ustaje. No nic, szykujemy się do nurkowania. Nauczony doświadczeniem z wczoraj. To jest najważniejsze, żeby z lekcji wyciągać wnioski w życiu. Nie będę więcej pływał w samych kąpielówkach. Zaraz coś weźmiemy i idziemy pływać. Mogę Wam pokazać, nie pokazałem tego jeszcze w żadnym vlogu, ale uprzątnąłem sobie część tutaj góry. Tu są jeszcze moje narzędzia do przesegregowania. Niedługo zaczynamy tutaj pracować, więc to się przeorganizuje. Moja siłownia. Regulowane handle. Zakres regulacji do 24 kg 1. Do uchwyty do pompek. Moja ławeczka regulowana z zeszłego roku. Tutaj zamówiłem sobie przez Lazada stojak. Chyba 3000 peso to kosztowało. Do podciągania, do brzuchów, do dipów. A tutaj jest maszynka, którą chciała Ernestine, więc dla Ernestine też coś jest. Co ważne, Ernestine się bała, jaki jest udźwig tej podłogi, którą miałem w zeszłym roku. Jak wiecie, tutaj muszę dokupić płyt, bo za mało było w sklepie na wyspie. Pojedziemy do Magety, to kupię te kilka płyt i dokończę tą podłogę. Ernestine się bała, jaki jest udźwig tej podłogi. Tak jak wspominałem, jeden hantel 24 kg, ja 85 załóżmy, czyli 50 plus 80 to jest 130, 135 plus Ernestine, no to koło 170, 180, nie będziemy dokładnie podawać, kilogramów było na niewielkiej powierzchni, można powiedzieć, że na metrze kwadratowym i nic się tutaj nie dzieje. No ale dobra, nie o tym ten vlog, idziemy pływać. Bierzemy sobie tą torbę, trochę brudna, ale to nie szkodzi. I widzimy się na dole. No i dobrze, proszę Państwa. Otwieramy torbę. To jest prezent, który dostałem w zeszłym roku od Nacho. Jeszcze w nim nie pływałem, szczerze powiedziawszy. No ale chyba najwyższa pora, co nie? Skoro takie sytuacje się tutaj dzieją, to nie ma co. Tylko trzeba po prostu pływać w piance. I wtedy nie będzie żadnego problemu, jakby jakaś meduza, jakby jakieś rzeczy, które po prostu podrażniają skórę. Muszę wywinąć na drugą stronę. No i dobra, mamy to. Mam jeszcze buty i obciążniki do pasa, ale to już jest na nurkowanie z butą. Znaczy, jak się dowiedział, że chce robić sobie kursy instruktora, to powiedział, że ma piankę, która już mu po prostu nie pasuje. Na sam wpierw trochę się zmoczymy. A następnie namydlimy. Łatwiej się zakłada piankę.
No i możemy przejść do procesu instalacji. Wczoraj może było dość niespokojne, były duże fale, ale i tak chciało mi się pływać, przyszedłem pływać, ale przepływałem może z 20 minut tylko. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj popływać i co uda się nagrać, bo też jest odpływ, także nie będzie tak głęboko do rafy koralowej, która jest kawałek dalej od brzegu. Ta przy brzegu jest taka, no nie jest ładna, trochę martwa. Wiem, że nasze ogląda i śledzi vlogi. No jak rozmawialiśmy o czymkolwiek, o samochodzie, na przykład Ernestin, to był na bieżąco ze wszystkim. Eleganckie rozwiązanie, jak jest suwak z tyłu. Widzicie panie, a wy w sukienkach zawsze macie problem się zapiąć. Także jak widzisz, na co pianka leży jak ula. Oi, what's happening? I'm feeling Dobra. Przekładam kamerę w obudowę wodoodporną, chociaż GoPro samo siebie jest wodoodporne, ale wiecie, słona woda, znaczy. No i idziemy popływać. Zobaczymy, co znajdziemy pod wodą w tym roku. Dobrze, jesteśmy przy brzegu. Siedzę sobie teraz. Widzę, że tutaj ktoś właśnie przy sieci pracuje. Znowu sieć ustawiona bardzo blisko brzegu. No nie.
Jak widzicie, jestem już po pływaniu. Trochę czasu minęło. Żona zwraca mi uwagę na moje włosy, że nie układam włosów na vlogach i wyglądają jak gniazdo ptaków. No ale na Filipinach ciężej te włosy układać, bo tu się wsiądzie na motocykl, tu kask, tu coś, tu trochę potu i te włosy po prostu każdy w swoją stronę, ale i tak lubię swoje włosy. Jakie ja mam w życiu szczęście. Jak jeszcze przyjechaliśmy na Siquijor, byliśmy wieczorem, jak był ten vlog, kiedy przyjechaliśmy. Była godzina 22, jak byliśmy tutaj na miejscu około. To jeszcze tego samego dnia z żoną poszliśmy się w nocy wykąpać w morzu. Od dnia przyjazdu, nie kłamiąc, pływam codziennie w połowie stycznia w ciepłym, pięknym morzu. Ja wiem, może ktoś z Was, drodzy widzowie, był w jakimś miejscu, gdzie jest więcej atrakcji pod wodą, gdzie rafa koralowa jest jeszcze żywsza, jeszcze bardziej kolorowa. Ale no to, czego ja tutaj doświadczam pod wodą, naprawdę mam wspaniałe życie, że tak się to wszystko poukładało. A inna sprawa, chyba wspominałem o tym kiedyś we vlogach, w dawnych vlogach. Jestem zodiakalnym rakiem. Nie wiem, czy to wynika tylko i wyłącznie z mojego znaku zodiaku, czy też z faktu, że jak dorastałem, to miałem bardzo dużo różnych zwierząt w domu. Wiecie, jeszcze te czasy po PRL-owskie, to na przykład tata był hobbystą akwarium. Mieliśmy duże akwarium u rodziców w pokoju, potem mieliśmy małe, 60 litrów u siebie w pokoju. Większość życia jakoś blisko tej wody byłem, nawet mieszkając w Łodzi. Chodząc do szkoły podstawowej, miałem raz w tygodniu zajęcia na basenie, karta pływacka. Woda daje mi takie ukojenie i takie oczyszczenie. Taka sesja jak dzisiaj, pływania sobie w płetwach z maską między tymi rybami, między tymi koralami, te pół godziny dziennie działa na mnie jak najlepsza terapia po prostu dla mojej głowy, dla moich emocji. Nie myślę o niczym innym, tylko cieszę się tą chwilą i kontroluję swój oddech. A przecież oddech jest w życiu najważniejszy. Jak przestaniemy oddychać, to wszystkie inne problemy się już nie liczą. Słuchanie swojego oddechu, czucie krwi, która płynie w żyłach, jak nurkujesz na jakąś większą głębokość, wybijasz się do góry, żeby złapać tlen i łapiesz ten pierwszy oddech i znowu się uspokajasz i regulujesz to swoje serce. Fantastycznie. Mogę, ale nie będę wam tego pokazywał codziennie, filmów z pływania, bo to by się po prostu wam znudziło. Ile można to oglądać? Będziemy jechali w jakieś inne miejsce ponurkować, to jak najbardziej. Czekam na moment, kiedy będę mógł tutaj, kiedy będę w stanie, jak zrobię sobie kurs instruktorski, jak będę miał swoją aparaturę, to jeszcze się w tym roku raczej nie wydarzy, bo jest znowu za dużo rzeczy, żebym mógł tutaj pójść głębiej, eksplorować na te 15 metrów, chociaż na początku, spędzić pod wodą te pół godziny, 40 minut, a nie pływając po powierzchni. Bo wiadomo, im dalej w las, tym ryby będą większe. Dzisiaj podczas tego nurkowania, no może dzisiaj dość spokojne i zauważyłem tą różnicę, że wczoraj, jak właśnie poparzyłem się meduzą, były większe fale, ale było zdecydowanie więcej ryb. Jak już byłem kawałek tylko od brzegu, to były ławice rybek takich jak wielkości ten palec. Ale wczoraj kamera mnie zawiodła. I wczoraj nie mam materiału. Jestem naprawdę bardzo ukontentowany tym, w jakim miejscu jestem. Dom jest do remontu, ale to jest mój dom. Jest wielu ludzi na świecie, którzy mają piękne domy, naprawdę piękne, wszystkie pieniądze tego świata, a nie są szczęśliwi. A u mnie to tak nie działa. Mimo wszystkich przeciwności losu,
wszystkich kłód, które gdzieś tam los pod nogi rzuca. Nie mogę narzekać na swoje życie. Wiadomo, czasem zdarzy się jakiś gorszy dzień, gorszy tydzień. Ale summa summarum jest pięknie. Tak samo jak zamknęliśmy zeszły rok z Ernestine. Zrobiliśmy duży progres do przodu na wielu różnych płaszczyznach. Jeżeli chodzi o związek, Ernestine zrobiła sama personalnie ogromny progres z jeżdżeniem samochodem. Przez rok moja żona ma 2 samochody. Jeden w Norwegii, jeden tutaj. Wyjeżdżając na Filipiny w roku 2024, pod koniec 2024 w listopadzie, 11 listopada lecieliśmy, święto niepodległości, z tego co kojarzę. Nie mieliśmy nic. 5 czy 6 kartonów z Norwegii, gotówkę na koncie z Norwegii ze sprzedaży domu. Żadnego samochodu. W 2025 roku udało się kupić multicaba najpierw. Potem pojechaliśmy do Norwegii, Ernestine, kupiliśmy skuter Ernestine. Potem kupiliśmy Ernestine samochód w Norwegii. Przyjechaliśmy tutaj, kupiliśmy nowy samochód Ernestine, dla Ernestine. Nowy skuter dla mnie. Już w tym momencie życia mogę powiedzieć, że mamy więcej niż nam de facto potrzeba. Co wcale nie znaczy, że trzeba siadać na laurach. Tylko można ten standard jeszcze polepszyć. O tym zrobię całkowicie oddzielny vlog. O sytuacji ekonomicznej na Filipinach, jak to wypada na tle populacji Filipin. Ile potrzeba mieć nie tyle gotówki, jaka musi być twoja wartość netto. Czyli odliczając wszystkie kredyty, licząc to, co posiadasz, żeby znaleźć się w 1% najbogatszych ludzi na Filipinach. Myślę, że będziecie bardzo zszokowani. Jeżeli chcielibyście taki vlog szybciej, to piszcie w komentarzu, że chcielibyście taki vlog. Mnie zmotywujecie, żeby nagrać go szybciej. Bo mam w głowie plan, jeszcze pracuję nad nim. Wracając do takich spraw domowych. Kenji. Jest dzisiaj z nami drugi dzień. Pierwszy dzień 0, dzień adopcji. Wczoraj pierwszy dzień i dzisiaj drugi dzień. Pierwszego dnia wiadomo, przeszedł wiele, był skołowany, śpiący, nie wiedział co się dzieje. Wczoraj był kąpany specjalnym szamponem. Ernestine dba o jego wszystkie te rany naskórne. Dzisiaj to jest już całkowicie inny piesek. No nie, Kenji? A dlaczego wybraliśmy imię Kenji? To też teraz wam właśnie wkleję, co znaczy imię Kenji. To jest japońskie imię, ale co ono znaczy? To jest właśnie takie imię, jak on potrzebuje i bardzo dostojne, jak dorośnie, jak będzie duży już, będzie wołał Kenji. I nie będzie drugiego takiego psa w okolicy. No, zmęczony jesteś, bawiłeś się dopiero z koleżanką. Tak, i najadłeś się. Całkowicie inny piesek. A jesteśmy z żoną tak zaskoczeni, że jak go braliśmy, to Ernestine była gotowa na to. Oczywiście, że była na to gotowa. I ja też byłem na to gotowy. No, że skoro jest szczeniak, to znowu będzie brudno w domu. Znowu gdzieś będzie siku na podłodze, znowu gdzieś będzie, wiadomo, kubka na podłodze. Proszę mi wierzyć na słowo. Nie miałem w życiu styczności z takim psem jak ten młodzieniec. Od samego dnia przyjazdu, dnia 0, strasznie się obżarł pierwszego dnia. Miał taki pełny brzuszek, jakby miał wybuchnąć. Trzeba mu ograniczyć jedzenie, tak jak Morusowi na początku. Bo zje swoje, a jak jeszcze zostanie w miskach innych zwierzaków, to wykończy jeszcze jedzenie w innych miskach. To od pierwszego dnia, jak go przyjechaliśmy, jak go wypróbowaliśmy, jeżeli Kenji ma jakąkolwiek potrzebę
podchodzi pod furtkę, wsadza głowę między szczeble, pokazuje, że chce wyjść, płacze i wychodzimy z nim na zewnątrz. Jego rytuał z reguły wygląda tak samo. Gdzieś tutaj na początku robi sobie siku, schodzi kawałek dalej i gdzieś tam załatwia sobie dwójkę. Nie zdarzyło się ani raz przez te 3 dni, przez ponad 48 godzin, żeby nabrudził w domu. No, jesteś fenomenalnym pieskiem. W nocy tutaj ma swoje miejsce. Jak się czuje po prostu, że chciałby być odosobniony, to wchodzi sobie do kontenera i śpi sobie tam. Ma ściany z 3 stron, także czuje się całkowicie bezpiecznie. Wyprałem mu łóżko wczoraj, już jest wysunięte, także teraz już sobie leży na łóżku. Ale w nocy bierzemy kontener, on z reguły wieczorem już się chowa do konteneru, już sobie śpi. Przynosimy kontener do naszej sypialni, żeby po prostu mógł nas obudzić, jak cokolwiek by się działo. I dzisiaj w nocy była taka sytuacja, godzina 5:15 rano, on płacze. Ernesty mnie budzi, mówi, że żebym uważał, bo może iść brud na podłodze, bo on płacze, ale żebym wyszedł z nim na spacer. Wyszedłem z nim przez furtkę, standardowo rytuał, siku, dwójka. No jest niesamowity. I to imię będzie mu pasowało jak ulał. Bo Kenji to też znaczy mądry i rozumny. Wojownik. Jak zresztą widzieliście. Wiele razy powtarzałem wam, że... Gdzie się pochowały moje koty? Że moje vlogi to są takim albumem dla mnie, do którego lubię sobie wracać. Jeden kot leży tam, Ginger, a drugi, a gdzie jest Morus? Zaraz go dokajdziemy. I dzisiaj sobie wracałem trochę do starych vlogów, a mianowicie do vlogów z czasu, do pierwszego vloga, jak znalazłem Morusa. I teraz wkleję wam zdjęcia, jak on wtedy wyglądał. Mus, mus. Pss, pss, pss. Mus, mus. Pss, 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 pss. Gdzie on się schował? Może gdzieś na zewnątrz? Tu go nie ma. Najedli się wszyscy i odpoczywają. O, jesteś gwiazdo. No, kochany, zawołany i przyszedł. No to macie porównanie, jak ten biedak wyglądał. Jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to jest kotka, czy kotek. Przecież był taki malutki. Pochodzimy do weterynarza, to nie dało się go ratować na początku, bo musiał złapać wagi. Był za mały na wszystko, na odrobaczywie i na szczepionki. A teraz wygląda fenomenalnie. Proszę pana, coś się panu przykleiło. No, do jajek. Pierwszego dnia, jak Kenji przyjechał, Mus na pełnym luzaku, bo Mus jest z ulicy, Ginger też jest z ulicy, no ale Musa znalazłem osobiście w tym domu, zaopiekował się nim Tulfi, brat Rosie, który zdechł w zeszłym roku na nosówkę. Potem Morus zaakceptował Rudego, jak Rudy przyszedł, jak Ginger przyszedł, to Morus go zaakceptował, wychowywał go jak swoje dziecko, dawał mu ssać swoje brodawki, może jest samcem. I jak wychodzimy gdzieś z Rosie, to Mus i Ginger idą z nami we dwójkę. Oni nigdy nie chodzą samemu, oni idą we dwójkę z nami, Rosie na smyczy i tak sobie chodzimy. To Morus na pełnym luzaku od pierwszego dnia ze szczeniakiem. Nawet raz nie najeżył się, nie podniósł grzbietu. Gigi za to stroszył się, podnosił grzbiet, unikał Kenjiego pierwszego dnia strasznie. Nawet go chyba raz pacnął. No, nawet go tak raz pacnął delikatnie bez pazurów, ale ten zrobił awanturę, że ej, biją mnie, płakał niesamowicie. Ale dzisiaj od rana, jak już właśnie wstałem o 5:20, nagrałem dla was wschód słońca. To jak szybko się zwierzęta adoptują. Już Kenji stał przy mnie, głaskałem go, podszedł Ginger i wiesz, tak jak się kot przymila, ociera o nogi. Przeszedł mu pod gardłem Kenjiemu i też się tak od niego otarł. Już wszystkie nasze zwierzaki są w
pełni przyjaciółmi. Już się bawi z Rosie, chociaż Rosie jeszcze na niego bardzo uważa i często ucieka na górę, bo Rosie bardzo delikatnie się z nim bawi. Bardzo dobra starsza siostra, no. Będziecie bronił jak dorośnie, na pewno będziecie bronił. Wy na niego grzeczna będziecie bronił, bo to będzie duży piesek, tak się wydaje. Albo masywny przynajmniej. To będzie wspaniała transformacja. Dajmy mu 8 tygodni. Jak odzyska sierść, będzie miał piękne umaszczenie. Tak zwany witch dog, nas ich chorzy nazywamy witch dog, że pies czarownicy. Właśnie taki w pręgi. Łapki ma bardzo duże. Bardzo masywne, jak na swój gabaryt. Także wydaje się, że on sporo urośnie. Ale zobaczymy. Jaki by nie był, to będzie idealny przecież. Kto nie subskrybuje, proszę wcisnąć ten czerwony przycisk subskrybuj. Proszę o zostawienie lajka. Proszę o napisanie jakiegokolwiek komentarza dla algorytmu YouTube'a, bo w zalewie tych wszystkich filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, kiedy nagle, nie wiem, dajmy na to statystycznie, że było kiedyś 100 realnych twórców, nagle ich jest 10 000 przez te wszystkie kanały AI, żeby po prostu wspierać ten algorytm, żeby te filmy się ludziom wyświetlały. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach, życie w raju, moim raju. To nie jest raj dla wszystkich, ale dla mnie jest. Na razie.